Cześć moi drodzy, siemanko. Witam Was w kolejnym materiale, tylko tym razem troszkę inaczej to będzie wyglądało, ponieważ nie będziemy stricte rozmawiać o obsłudze silosa, czy tam nie będę nic rozładowywał, a chciałbym Wam przedstawić, można powiedzieć, ofertę, coś w tym rodzaju, bo jeżeli chodzi o firmę, w której pracuję, czyli Griving, w tej chwili szuka kierowców na etat jako właśnie kierowca do obsługi silosa i no i wiadomo, i wszystkiego, co z tym się wiąże. Jeżeli chodzi o samego pracodawcę, no to ja osobiście pracuję u nich jakieś 2,5 roku już prawie, tak? No i bez kitu to jest firma godna polecenia, dlatego postanowiłem nagrać mały filmik i żeby była od razu na początku jasność, oni mi nie płacą za to, tylko to jest tak jakby moja inicjatywa. Ponieważ myślę, że fajnie byłoby jakby kilku chłopaków od nas z kraju właśnie przyszło tutaj do firmy, a Polaków naprawdę nie ma za dużo na chwilę obecną tutaj w Grivingu. Okej, pozwólcie, że w czasie jazdy ponagrywam, bo muszę się teleportować ze sklepu do sklepu. Żona mnie na zakupy wysłała, a niestety nie ma w pierwszym tego, co tam chciałem kupić. No ale dobra, do rzeczy. Ogólnie robota, tak jak z reguły na silosie, no to polega na rozładunku, załadunku i tego typu sprawach, więc tutaj się nic nie różni. Co do systemów, to macie do dyspozycji albo pełen etat, albo ewentualnie 3/1. No pewnie tam jakieś 4/1 też by weszło w rachubę, więc tutaj myślę, to jest kwestia dogadania się. Kurwa, co on robi tym zestawem? Dobra. Więc myślę, tutaj byłaby kwestia dogadania się. Jeżeli chodzi o języki, które tutaj obowiązują u nas, to jest albo niemiecki, albo ewentualnie angielski. Co do stopnia, no to wiecie, to głównie chodzi o to, żeby można było się jakoś tam w miarę swobodnie dogadać z dyspozycją, bo no, ciężko jest pracować, jeżeli wiecie, jeżeli w ogóle dogadać się nie można. A naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o dysponentów, to są w porządku, nie można im nic zarzucić. Ładnie planują trasę, jeżeli, nie wiem, jest sytuacja, że nie możesz się rozładować, czy tam cokolwiek innego, coś wypadnie, coś się stanie, nie ma jakiegoś tam głupiego bialdolenia, głupich tekstów, tylko okej, dobra, zobaczymy, sprawdzimy, czy nie wiem, czy załaduj jutro, rozładuj jutro i tak dalej. No naprawdę jest pod tym względem spoko. Co do samej roboty, jakbyście byli zainteresowani, no to najlepszym przykładem jest to, jakie filmy nagrywam. No to dokładnie obrazuje to, jaka jest robota, czyli no produkty bywają skomplikowane, bywają trudne, ale naprawdę nie ma tragedii. Jeżeli ogarniecie, jeżeli w jakiś sposób tam jesteście no, chętni do nauczenia się, to naprawdę nie ma problemu. Biorąc pod uwagę, że za każdym razem, jak przychodzi nowy kierowca, to jest 2-tygodniowe szkolenie zazwyczaj. Przynajmniej ja tak miałem, mimo że wiecie, mimo że miałem doświadczenie, to i tak musiałem przejść to tam. Akurat wtedy to było 1,5 tygodnia, bo po prostu no, widzieli, że tam wszystko jest git, no to nie było problemu, nie było potrzeby tam, żebym 2 tygodnie na podwójnej obsadzie jeździł. I też wtedy do chłopaka z Polski mnie przypisali, nie? No to w ten sposób wygląda. Systemy, no to tak jak powiedziałem, a do tego się liczy 27 dni urlopowych i umowa jest normalnie pełen legal, więc no, macie normalnie pełnopłatny urlop, tu nie ma żadnego problemu. Sam proces rekrutacji, no to wiadomo, no to musicie wysłać albo zgłoszenie do nich na stronę internetową, którą tam pod koniec filmiku Wam w przebitce pokażę. No, tam nagrałem z tyłu silosa ten ich blankiet informacyjny. Tam jest cała strona internetowa poświęcona właśnie zatrudnieniu kierowców. I tam jest mniej więcej napisane, co oferują, czego wymagają, tak trochę dokładniej, no to wiecie, to można się śmiało tam z tym zapoznać. Druga opcja, no to jest, jak jesteście zainteresowani faktycznie, no to wiecie, to w linku będzie znajdował się w opisie będzie znajdował się link do Facebooka, tego oficjalnego mojego kanału, tylko on jeszcze jest niegotowy, tam nie ma zdjęcia profilowego, nie ma tylko no, jak wejdziecie, no to wiecie, jak napiszecie na Messengera, to wtedy Wam podeślę albo udzielę jakichś informacji dodatkowych, albo ewentualnie podeślę numer telefonu do
faceta, bardzo w porządku gościu, więc tu nie ma się czego obawiać, który się zajmuje właśnie typowo rekrutacją i z którym będziecie rozmawiali właśnie na temat roboty i on Wam wszystko dokładnie powie, jak to wygląda dokładnie finansowo na początku, te szkolenia, jeżeli macie doświadczenie, czy nie macie doświadczenia, bo to w zasadzie nie ma tam żadnej przeszkody, żebyście napisali albo zadzwonili do niego. I tak samo też mogę e-mail podać, jeżeli wiecie, jeżeli ktoś tam się wstydzi dzwonić, czy woli, żeby do Was odzwonili, no to wiecie, to działa w dwie strony. Co Wam się pierwsze pewnie nasuwa, to zarobki. No to powiem Wam tak, jeżeli jestem na 4. klasie podatkowej, to przez te 2,5 roku nie zdarzyło mi się zejść poniżej 3000 euro. Mimo że jakieś urlopy tam wchodziły, czy nie, chyba jak raz miałem tam 2 tygodnie urlopu w jednym miesiącu, no to wtedy zszedłem tam ciutkę poniżej 3000. Jeżeli będziecie na 1. albo na 3. klasie, no to ta wpłata, wiadomo, będzie tam proporcjonalnie wyższa, ale jeżeli chodzi o same stawki, o same zarobki, no to już musicie właśnie tam z panem Ralfem rozmawiać. On Wam wszystko tak dokładniej powyjaśnia, nie? Może, jedynie co mogę Wam podpowiedzieć, no to skład wynagrodzenia, bo oni mają tak, że jest podstawa jest tam w miarę przyzwoita, wtedy jest dieta zazwyczaj jest mnożona razy 2, bo taka jest polityka firmy i do tego macie premię za bezszkodową jazdę, za terminowe przejazdy, za to, że jesteście w robocie, za na przykład jeżeli jesteście na skoczku, nie? Jeżeli zmieniacie auta, to również za to macie premię. Jeżeli myjecie same silosa, jeżeli jedziecie do roboty z roboty służbowym samochodem, no to również macie za to płacony, więc wydaje mi się, że zasady tutaj płatności są bardzo uczciwe i tak samo terminowość przychodzi koniec miesiąca, zawsze terminowo jest przelew. O czym jeszcze tu warto wspomnieć? Jeżeli chodzi o polską załogę, no to jeżeli chodzi o kierowców, to nie ma nas naprawdę zbyt dużo, a dysponenta nie ma żadnego polskiego, z tego co wiem, przynajmniej na chwilę obecną. Więc tutaj znajomość jakiegoś obcego języka jest nieodzowna. Wiecie, fajna sprawa jest też taka, że na przykład jeżeli napiszecie do mnie na Messengera, ja Wam podam tam czy imię, nazwisko, czy w podaniu tam w tym e-mailu napiszecie, bo tam jest osoba polecająca, tam wymienicie właśnie mnie, to jeżeli przychodzicie z polecenia, to i dla Was, i dla mnie tam wpada parę stówek, więc wydaje mi się, że to jest fajnie motywujący temat, nie? Żeby każdy był zadowolony, więc jeżeli chcielibyście tam za moim pośrednictwem się rozeznać, no to mówię, to ja Wam udzielę tam niezbędnych informacji, te, które oczywiście wiem i te, które mogę udzielić, tak? Bo ten facet się właśnie zajmuje stricte werbunkiem kierowców, tak więc on Wam najdokładniej powie tam co, jak, gdzie, za ile, skąd, dokąd i tak dalej. A wiadomo, no porozmawiać można, to nic nie kosztuje i wydaje mi się, że warto rozmawiać, a nie pisać tam kurde bzdury w komentarzach, nie? Co do samej floty aut, no to flota jest stosunkowo młoda, bo jeżeli chodzi o te samochody, które nie są pod ADR, no to one mają tam średnio 3 lata i one są wymieniane, więc w tej chwili schodzą te DAF-y, XF-y, które były tam z ostatniej produkcji. Ten, którym ja akurat jeżdżę, no to on ma jeden z ostatnich numerów, tak więc w zasadzie można powiedzieć, że od tego czasu, od tego momentu, jak ja od momentu zakupu tego auta, no to już wtedy wchodzą te XG+. Zawsze są duże kabiny, zawsze jest klima postojowa, więc wydaje mi się, że bardzo fajnie. No jeżeli oglądacie moje filmiki albo teraz przypadkiem trafiliście na ten, no to zachęcam do zapoznania się właśnie z którymś z filmów i tam można właśnie fajnie zobaczyć, jak ta robota wygląda i czym się jeździ, tak? Co jeszcze mógłbym Wam tu wspomnieć, żeby tak troszkę rozjaśnić obraz? No, ogólnie rzecz biorąc, to powiem Wam, jestem zadowolony. Obojętnie co by nie było, no to zawsze tutaj z chłopakami da się dogadać. No nie ma opcji, żebyście się nie dogadali. Zawsze oni trochę Wam pójdą na rękę, troszkę wiadomo, Wy musicie też pójść na rękę. Ale przychodzi czas zjazdu, no to jest czas zjazdu. Jeżeli jest czas wyjazdu, no to trzeba jechać do roboty. No cóż, no pracować trzeba wszędzie. I tu domyślam się, że zaraz się rozpęta burza, jak to kurde zarobki złe, zarobki nie takie, albo firma za daleko, albo to, albo tamto, ale
Ja przeszedłem tam parę firm, no i powiem Wam, że tu naprawdę jest fajna firma. Dostajecie telefon służbowy, dostajecie pełne wsparcie, ubrania, nie ubrania i nie tylko buty robocze jakieś tam ze śmietnika, tylko naprawdę fajne markowe rzeczy i kurtki, nie kurtki, bluzy, nawet te kombinezony, co wchodzisz do środka i wymiatasz, tak? Za to też masz oczywiście płacone osobno, no to również się dostaje ten sprzęt, więc to jest naprawdę fajnie. Samochody są wyposażone dobrze, są zadbane, serwisowane, nie ma problemu, samochód się zepsuje, jedziesz na serwis, jedziesz do nas na warsztat, macie bas od zarąbania, więc tutaj również z noclegiem z reguły nie ma problemu. Tam no, zdarza się, że dość często się właśnie staje na bazach, na pauzę i sobie na spokojnie można stanąć. Co do czasu pracy, no to nie ma absolutnie żadnego przeginania czasu pracy, właśnie tu jest wręcz odwrotnie. Jeżeli przegniecie ten czas pracy, to zaraz będzie tam facet dzwonił z biura, że a dlaczego to, dlaczego tamto, co się stało, no i tam następnym razem tego nie rób i wiecie, tam takie pierdolamento. No ale jest tak. I dysponenci też, jeżeli zadzwonisz, powiesz mu, słuchaj stary, mam tam, nie wiem, godzinę czasu pracy, okej, jutro albo coś tam wymyślimy innego, absolutnie nie ma mowy o żadnym nadużywaniu czasu pracy kierowcy. A wydaje mi się, że to jest dość istotne. Kolejna rzecz, trasy. No to trasy to jest w większości Niemcy, ale podejrzewam, że jakbyście pracowali w systemie tym 3.1, to może być taka sytuacja, że po prostu więcej będzie jakichś tam tras przelotowych, takich dalszych, jakieś Francji, nie Francji, Austrię, Włochy, bo też jeździmy w te kierunki. Wielka Brytania też czasami wpada, jeżeli macie paszport, ale to raczej chyba nie jest obowiązkowy, bo nigdy mnie tam nikt nie zmuszał, żebym jechał właśnie na Wielką Brytanię, tylko raz chyba się pytali, czy paszport mam. Polska czasami wpada, ale to naprawdę sporadycznie. No dobra, więc wydaje mi się, że na razie temat wyczerpałem. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to mówię, to w opisie zostawię link do mojego Facebooka. Tu za chwilę się Wam pokaże ta strona internetowa, na której można złożyć formularz online. I jeżeli ktoś jest faktycznie zainteresowany, a nie takie tam, żeby zmienił kiedyś, albo że zmienia firmę co 3 tygodnie, to śmiało do mnie pisać i Wam wtedy podpowiem tam co i jak i wtedy wyślę właśnie ten numer telefonu do tego faceta i e-mail bezpośrednio do niego, na który możecie napisać normalnie tam zdaniami, czy po angielsku, czy po niemiecku. On dobrze mówi po angielsku, a po niemiecku no to wiadomo, perfekt. Więc tutaj... A jeżeli chodzi o szkolenie kierowców, no to wiecie, to może się zdarzyć tak, że spotkamy się i po prostu będziemy latali w podwójnej obsadzie, bo też tak może być, no nie mówię, że nie. Wszystko do ustalenia. No dobra, mordeczki, to nic. Ja jadę dalej na zakupy, a Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się, hej! Wszystkie albo na tej stronie właśnie, tu jest ten formularz zgłoszeniowy, albo na stronie Driving.de. Czyli tutaj nie ma żadnej filozofii, ewentualnie zostaje jeszcze Facebook do dyspozycji.